Partnerem odcinka jest Zen. Partnerem serii jest Pomorze Zachodnie. Dzień dobry Państwu. Poranny wiatr pędzi po błękitnym niebie białe obłoki, a moje stopy rytmicznie wystukują odgłosy delikatne, gdyż idę po drewnianym pomoście Mariny Wolin. To jest miejsce strategiczne turystycznie, ale kiedyś było strategiczne nie tylko z turystycznych powodów. Mamy tutaj bowiem rzekę Dziwnę. Rzekę powiedziałem, mówiąc o najprostszym rozumieniu tegoż akwenu, a przecież wiemy już, że tak naprawdę, choć wygląda to jak rzeka, jest to rodzaj cieśniny, jest to fragment delty wstecznej Odry. Tam mamy Zalew Szczeciński i Odra między innymi tym właśnie ciekiem wpada do Bałtyku. Zatem tam Zalew Szczeciński, tam Bałtyk. Tutaj most obrotowy. Most, który kilka razy dziennie, no właśnie obraca się, przepuszczając jednostki dowolnej wysokości, które mogą wpłynąć z Bałtyku, popłynąć na Zalew Szczeciński, albo też odwrotnie, mogą również tutaj się zatrzymać. Tam mamy fragment wyspy Wolin, osobną wyspę, tak zwaną Kępę Wolińską. I to ukształtowanie terenu od dawien dawna z powodów właśnie wspomnianych wcześniej, strategicznych, niezwykle kusiło ludzkość. Za chwilę przeniesiemy się w tamto miejsce, na ową Kępę Wolińską i o tej historii jakże odległej i o tych strategicznych historiach pogadamy. Marinę mamy po drugiej stronie Dziwny, ale chciałbym, byście teraz uruchomili swoją wyobraźnię i wyobrazili sobie, że przenosimy się nagle do wieku IX. Wówczas to właśnie na tym brzegu Dziwny, tym, gdzie teraz jest marina, ale i nie tylko, bo było to znacznie dłuższe, rozłożyło się niezwykłe miasto. Miasto, które było takim słowiańskim polis rządzonym przez Radę Starszych. Miasto dzisiaj można powiedzieć Wolin, ale kiedyś nazywało się albo Wineta, albo też Jomsborg. Miasto, które miało kontakty z całym ówczesnym światem. Potwierdza nam to archeologia. Znaleziono tutaj różne pozostałości wikingskie. Zresztą wikingowie też tutaj byli. To nie była najprawdopodobniej osada wikingów, gdyż nie ma na to żadnych dowodów, ale sagi skandynawskie mówią nam o tym, że właśnie tutaj miał umrzeć słynny król wikingów, ich zjednoczyciel Harald Sinozęby. No więc wikingowie tu byli, wikingowie pływali, ale mamy też znaleziska pod postacią arabskich monet. Tak, Wolin, czy też Wineta, albo też Jomsborg handlował z całym światem. To jest skansen, który w pewnym sensie odtwarza to, co tam było. Zrobiono go na tejże wolińskiej kępie, no bo tam już jest miejsce zajęte przez miasto Wolin. No więc teraz chciałbym, byśmy się temu miejscu, które nie jest martwym skansenem, jest to miejsce żywe, byśmy się mu przyjrzeli i posłuchali tych, którzy decydują o jego obliczu. Panie i panowie, pan Wojciech Celiński, szef Stowarzyszenia Słowian i Wikingów. Panie Wojciechu, wszyscy niemal w kraju naszym słyszeli o festiwalu najpierw Wikingów, a potem Słowian i Wikingów, ale to jest wydarzenie jednorazowe, a wy tu działacie cały rok i robicie dużo więcej. Tak, oczywiście. Zaczynamy otwarciem skansenu poprzez majówkę archeologiczną, Święto Młodej Brzozy, Noc Kupały, Dziady, Święto Plonów i warsztaty archeologii eksperymentalnej. Noc Kupały?
Tak. Ale ona- odtwarzacie ją dokładnie? Tak, jak dokładnie. O, to chyba odtwarzamy. muszę przyjechać. A Świętobrzozy, pierwszy sok z Tak, brzozy? tak, oczywiście. O, jaki on jest wspaniały. Mówię o soku z brzozy W oczywiście. ogóle brzoza dla Słowian to było kultowe drzewo. Było sok z brzozy, z kory brzozowej robiono pojemniki, papcie, No tak. dziegieć. No tak. Zatem to są takie wydarzenia. Ale na co dzień macie tutaj odtwarzanie różnego rodzaju rzemiosł i nie tylko archeologia, bo przecież przeszedłem się po tym terenie wcześniej i widziałem tutaj żywe miejsca, czyli widziałem bartników, którzy dzisiaj zrobione swoje wyroby prezentują, widziałem różne inne specjały, no więc łączycie lokalną społeczność, ale również, jak mniemam, działacie na niwie produktu regionalnego, kulinarnego, czyż nie tak? Oczywiście. Nasza działalność właśnie się skupia w tym, że chcemy otworzyć oprócz kuchni dawnej słowiańskiej, Aha. ale też i ceramikę, wszelkiego rodzaju rzemiosło. To ma być skansen żyjący. Wszystkie tutaj, jak wejdziemy do obiektów, każdy obiekt jest czynny, można przesiąść się przy rzemieślniku. On wytłumaczy, jak robić garki. Tutaj podejdziemy do bartnika. A tutaj mamy wielkie pokłosie waszych trudów. 2 pieńki, mogę ten wyższy wybrać? Oczywiście, ja się przebędę tutaj z boku. No to są wspaniałe rzeczy. Mamy słodkości wedle tradycyjnych, dawnych receptur robione. Mamy śledzie, mamy sery, mamy miody i to wszystko tutaj od was, od waszych ludzi, Tak. Jako produkt Z Wyspy regionalny z Wyspy Wolin. No tak, i niektóre mają nawet geograficzne oznaczenie pochodzenia, tak jak tutaj. No tak, woliński miód leśny. Wspaniale, leśny. Mogę odrobinę tego, bo chciałbym, żebyście, drodzy Państwo, zobaczyli, jaki to ma wspaniały kolor. O, zobaczcie, płynne złoto. To jest, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale odbyłem wcześniej z panem Bartnikiem rozmowę dość długą. To jest mianowicie miód pitny niesycony. Tak, tak. Czyli on ma 15 lat i dopiero napiwszy się czegoś takiego, łacno można zrozumieć, dlaczego to tutaj zastępowało kiedyś wino. Bo jak się pije miód sycony, bardzo słodki, to wtedy to do potraw nie pasuje, może poza słodkościami. A to będzie moim skromnym zdaniem pasowało nawet do śledzi. Mamy tu jeszcze paprykarze, mamy Pozwolę tutaj... się otworzę tutaj. A co to jest? To jest To chyba... jest, mamy pieczony Filet filet suma. Ale czy ja mogę sprawdzić teraz połączenie? Śledź jest z gruszką i z żurawiną, ale muszę się przekonać, czy to jedno do drugiego pasuje. Więc najpierw śledź. Proszę bardzo. To wasza ceramika też. Oczywiście, tutaj robione, nie? Na miejscu. Śledź rozpływa się w ustach. Jest doskonały. I teraz miód. Ależ to małmazyja jest. Tak. Jeśli myślicie, że pan Zagłoba postradał zmysły, gdyż popijał różne wytrawne rzeczy czymś słodkim, to jesteście w błędzie. Miód niesycony, stary, cudownie zastępuje wino. To są wspaniałe rzeczy. I sery. Czy pan jest przewodniczącym czy prezesem? Prezesem. Panie prezesie, zatem oby wam się dobrze działo, obyście jak najdłużej działali, oby te skarby, które z ziemi są wykopywane, były pokazywane powszechnie i oby inspirowały ludzi i oby na bazie przeszłości mogła się rodzić teraźniejszość, bo przecież my jesteśmy pewnego rodzaju ciągiem pokoleniowym i Właśnie trzeba- te tradycje musimy kontynuować. Zanikają pewne tradycje i nasze stowarzyszenie, główną ideą jest to, żeby tradycje i kulinarne, i tak jak wspomniałem, rzemieślnicze odtwarzać. I jeszcze w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej wspólnota Słowian tu, w tej części Europy i Wikingów, czyli dzisiejszej Skandynawii, jest niezwykle ważna. Tak, kronikarze pisali tak. W Wolinianie nie mieli króla ani księcia, rządziła Rada Starszych, a w Wolinie mógł przybywać każdy, aby nie obnosił się swoją religią. No i za to warto Wypijemy. wypić. Wszystkiego dobrego, a ten śledź.
Poezja. Może drugą suma spróbuję. No pewnie, chociaż ten śledź Tak? jest zachwycający. A tu mamy Suma jeszcze też, dobrze, no dobra. śledzia w Dobra. porze. Panie prezesie, spróbujmy wszystkiego. Tak? Tak. Proszę bardzo. Zważywszy na miejsce, w którym jestem, przygotuję teraz rzecz jasna coś rybnego. Ale nie będę odtwarzał prastarych receptur. No po prostu pójdę za głosem własnej wyobraźni, a również powodowany tym, że przecież tutaj odnajdowano na przykład arabskie monety, więc skoro handlowano z całym ówczesnym światem, no to będzie zupa rybna, południowa. Składniki nie są specjalnie wyrafinowane w tym sensie, że wszystko, co jest mi potrzebne, z wyjątkiem jednej rzeczy, o tym za chwilę, kupiłem w zwykłym supermarkecie w Międzyzdrojach. No więc zacznijmy od ryb, które zaraz do cienia odstawię, bo one pójdą na końcu. To jest mintaj. No to nie są ryby bałtyckie, ale brałem to, co było świeżego. Więc mintaj to jest dorsz, a to jest łosoś. Łosoś dziki. Takie w kawałku były. Łosoś dziki atlantycki. I to teraz przykryję sobie, o tak, żeby tego muchy nie zaatakowały i odstawię do cienia, ponieważ ryby, jak rzekłem, będą tutaj na samym końcu dodawane. Teraz o tym, czego nie kupiłem. To jest tylko jedna rzecz, mianowicie ta. To przywiozłem z domu, nawet tego w sklepie nie szukałem, ale pewnie nie było, bo to rzadko w naszych sklepach jest. To są mianowicie nasiona, ziarna kopru włoskiego. Bardzo anyżowy, wspaniały smak. Oczywiście, gdybym dodał tego całość, to byłoby zbyt anyżowe. Dodam troszeczkę, ale jeśli tego nie możecie dostać, ja to kupiłem tylko gdzie indziej w Krakowie, to możecie użyć fenkułu. On jest normalnie na stoiskach wielu warzywnych i również ma ów anyżowy posmak. A teraz już pozostałe rzeczy. W garnku i już muszę uruchomić ten gotowania wehikuł. W garnku sporo oliwy. Sporo oliwy i na tej oliwie muszę zrobić coś, co Hiszpanie, a i Włosi nazywają mianem sofrita, sofrito. To jest mianowicie cebula w ten sposób pokrojona, w półplasterki, dużo cebuli, papryka. Moim zdaniem do tego lepsza jest taka papryka typu Romero, ale jak będzie pękata, to też będzie dobra, tylko wtedy te paski będą lekko zakręcone. No i młody czosnek, spory ząbek młodego czosnku. I teraz to wszystko tutaj się w środku znajdzie i będzie się dusić na oliwie. Zaraz temperatura wzbierze i to się będzie działo. Właśnie o to chodzi. To ma się nie zrumienić, to ma po prostu zwiotczeć. Ta cebula ma się zwijać. Papryka jeszcze jest lekko jędrna, ale za chwilę ów proces duszenia, smażenia, duszenia zostanie zastąpiony procesem gotowania. Zobaczcie, tak to właśnie powinno wyglądać. I teraz dokładamy kolejne rzeczy. Płyny. Tutaj mam bulion jarzynowy, zrobiony z porządnej jarzynowej pasty. I tyle tego bulionu w zupełności wystarczy. Teraz pasata pomidorowa. Jej jest tu za dużo. Tak, przeszło 700 ml. 3/4 tego mniej więcej. To nie będzie zupa pomidorowa. Dobra, zostało. Teraz tak, trochę owych cudownych ziarenek. Naprawdę, no, jak Francuzi robią bouillabaisse, słynną zupę rybną prowansalską, marsylską, to dodają do niej pastis. Pastis również ma anyżowy posmak. Można tam dolać pastisu, ale wierzajcie mi, znacznie taniej będzie, jak się kupi ziarenka kopru włoskiego, niż pastis. Więc to do środka. Teraz troszeczkę pasty, która powinna być albo harissą. Harissa ma dodatkowo ten wędzony lekko posmaczek, albo, tak jak w tym wypadku, jak mówię, to wszystko
ze sklepu w Międzyzdrojach. Takiej pasty ze zmielonych papryczek peperoncini, ale nie za dużo. Ta pikantność ma być bardzo delikatna, a będzie tu jeszcze jedna pikantna rzecz. Ale zanim ona, to kolejny element. Skórka pomarańczowa. Kupiłem zarówno cytryny, jak i pomarańcze w owym sklepie w Międzyzdrojach pod postacią bio, więc nie muszę ich szorować, są niewoskowane, niepryskane. Więc trzeba teraz fachowo odciąć trochę tej skórki. Mówiąc fachowo, mam na myśli wykańczanie, bo teraz trzeba ową białą część oddzielić od skórki, a potem wszystko pokroić w paseczki. Biała część jest gorzkawa. Paseczki do środka, garnek można przykryć, no i poczekać jakieś 15-20 minut. Te wszystkie składniki się muszą połączyć. To się musi zagotować. Pomarańcz nie będzie nam już potrzebny. Mam tu miskę. W tej misce 2 żółtka, trochę musztardy, troszeczkę musztardy typu francuskiego, diżońskiego i teraz znajdzie się tu trochę soku z cytryny. I teraz na bazie tego będę robił majonez, który wykańcza całość. Zobaczycie. Więc nie oliwa. Majonez na bazie oliwy jest niedobry. Oliwa ma zbyt intensywny smak. Majonez powinien mieć olej neutralny smakowo, więc olej roślinny. No i po prostu wlewamy tutaj stopniowo, najpierw malutkim strumykiem, potem coraz większym i działamy tak, żeby to wszystko ładnie się połączyło. Sami zobaczcie, co wyszło. Piękny, gęsty majonez. To naprawdę zajęło ile? 5 minut? To w ogóle nie jest żaden problem. A teraz ten majonez trzeba wykończyć. Jeśli chcecie, możecie dodać tutaj w moździerzu albo na desce rozgnieciony z solą ząbek czosnku. Ja czosnku nie daję, ale sól musi się tu znaleźć. To w ogóle nie było solone. No więc sól i jeszcze jedna rzecz, która zmieni tego kolor, a zarazem smak. To jest cayenne, czyli rodzaj ostrej papryki, która wszakże ma prawie neutralny smak. Oczywiście, jak chcecie, możecie tu dodać i ostrej wędzonej papryki. Możecie dodać słodkiej wędzonej papryki. To od Was zależy. Ja to raz robiłem w domu i dodałem, kupiłem w Polsce, ale we francuskim sklepie taką paprykę Piment d'Espelette, baskijską suszoną paprykę. Ale wiecie, to jest fiu bździu. Po prostu cayenne. Albo też papryka wędzona, jeśli wolicie bardziej wędzony smak. I teraz spójrzcie. To się zrobi takie czerwonawe. To się wszystko połączy i to będzie absolutnie, powiadam Wam, genialny dodatek do tej zupy. Ile to trwało? No to się dopiero nieśmiało zaczyna gotować. Majonez przełożyłem do mniejszej miski. W zasadzie należałoby do takich maleńkich, indywidualnych miseczek go przełożyć i kłaść przed każdą porcją zupy. No ale sytuacja plenerowa. Na samym końcu ryby. To jest naprawdę super rzecz. Mianowicie tak zwane polędwiczki z mintaja. Ryba zwarta, ryba, która się nie rozpada i która jest bardzo smaczna. I to, że można takową kupić, niezwykle mnie cieszy. Mintajem panierowanym prześladowano nas w czasach PRL-u w stołówkach, ale to naprawdę jest dobra, bardzo dobra ryba. Więc nie tylko tego mintaja, ale również dorsza, jak i łososia trzeba pokroić w takie kawałki, żeby dało się je na łyżkę nabrać. I to wszystko dosłownie na 2-3 minuty wrzucamy do środka. Dorsza na końcu, bo on jest najmniejszy, a ponieważ łosoś jest ze skórą, więc trzeba tę skórę wyciąć, sprawdzić, czy nie ma ości. O, tutaj są, więc jeszcze chwilę się pobawię i będę częściowo te ości wyciągał. I kosteczka, taka sama kosteczka
jak przy mintaju. Identycznie z dorszem. Oczywiście dużo lepsza jest również tak zwana polędwiczka z dorsza niż cienki filet. To wszystko do środka. Zaraz wyłączę, przykryję, odstawię na 2 minuty i będzie gotowe. Niezwykle ważne jest, by tej zupy na tym etapie dodania ryb nie przegotować. Wówczas to się rozpadnie na strzępy, a chodzi nam o to, żeby tutaj były w środku całe rybne kawałki. I to jest prawdziwa gęstwina wspaniałości. Widać wyraźnie kawałki ryb, widać sofrito, widać pomidorowość bez pomidorowego nadmiaru, widać kawałeczki pomarańczowej skórki, są ziarna kopru włoskiego. No na razie talerz nie wygląda jeszcze tak, jak powinien, gdyż trzeba ten talerz przysposobić. O, właśnie w ten sposób. I teraz, i teraz, i teraz. Jak to wykończyć? No majonez to jest rzecz jasna, ale do tego na przykład naczosnkowana grzanka z bagietki. Ale to. I teraz zobaczcie, kładę tutaj taką solidną porcję tego majonezu i co robimy? Robimy coś takiego i nakładamy porcję ryby razem z tym majonezem, który zagęszcza zupę i który dodaje jej zupełnie innego wymiaru. To jest świetna rzecz. To jest świetna rzecz, a jak chcecie jeszcze to lokalnie umiejscowić, to możecie dodać tutaj 2 ziemniaczki pokrojone w kostkę, pod warunkiem, że jest to odmiana vineta. W ten sposób będzie to całkowicie połączone z tym miejscem. Historię Haralda Sinozębego spuentować należy w tym miejscu, niemal w centrum Wolina. Tu bowiem stoi kamień runiczny wikingów. No nie pochodzi on z czasów wikingów, lecz jest zrobiony przez duńskiego artystę w XXI wieku, ale odwzorowuje dokładnie takie kamienie, jakie na terenie Skandynawii z czasów wikingów znaleźć można. Mamy tutaj różne inskrypcje pismem runicznym napisane i są to strofy opiewające Haralda Sinozębego właśnie. Harald Sinozęby, wybitny wódz, wybitny władca. Człowiek, który udało mu się połączyć przeróżne, często zwaśnione wcześniej ze sobą plemiona wikingów, zarówno w Danii, jak i częściowo w Norwegii. I owe plemiona schrystianizował. Zatem właśnie na cześć działalności Haralda firma Ericsson, która wynalazła system łączenia ze sobą urządzeń w sposób bezprzewodowy, ów system nazwała Bluetooth, czyli siny ząb, ponieważ to spaja te urządzenia tak, jak spajał kiedyś Harald Wikingów. Więc pamiętajcie, moi drodzy, kiedy będziecie w sytuacji plenerowej łączyć swój telefon bezprzewodowo z głośnikiem przenośnym, by sobie muzę puścić, będziecie używać Bluetootha. I wtedy pomyślcie o owym dzielnym wodzu wikingów. Haraldzie Sinozęby, chwała Ci. Moi drodzy, akurat w tym miejscu jestem po raz pierwszy w życiu, ale jego nazwa była w moim życiu obecna od czasów szkolno-podstawowych. Lekcje geografii. I najpierw nauczyłem się rysować poziomice i na podstawie tychże poziomic szkicować wzniesienia. A potem na jakże podstępne pytanie pana od geografii: Makłowicz, proszę mi opowiedzieć o wybrzeżu klifowym w Polsce, podać, gdzie ono występuje i wytłumaczyć, czym jest zjawisko abrazji. I ja wtedy bezbłędnie mówiłem: proszę pana, Kościółek w Trzęsaczu. Kościółek w Trzęsaczu wrył się w moją głowę i wybrzeże klifowe tutaj występujące. No i teraz właśnie to widzę. Jest zmiana,
dość spora. Kiedy ten kościółek postawiono w formie gotyckiej w średniowieczu, to on był oddalony o 2 kilometry od morza. Ale wtedy, kiedy to ja bezbłędnie wymieniałem ów kościółek jako przykład zjawiska abrazji, mówiłem o wybrzeżu klifowym nad polskim Bałtykiem, to tej budowli stało zdecydowanie więcej, ponieważ tylko jedno skrzydło wtedy było zawalone. Ale w roku 1994 nastąpiło jak na razie ostatnie zawalenie i w tej chwili mamy już tylko jedną ścianę. Ale nic się w tej materii nie zmieniło. Trzęsacz, niedaleko Rewal, wspaniałe plaże, przepiękne wybrzeże klifowe, zjawisko abrazji, czyli morze, które zabiera ląd najczęściej podczas zimowych sztormów. No i ruiny kościółka w Trzęsaczu. Jeden z dowodów na zwycięstwo edukacji nad Ciemnogrodem. Przybyliśmy do miejscowości Niechorze i jesteśmy tutaj w dwóch sprawach. Po pierwsze, w Niechorzu stoi jedyna w swoim rodzaju latarnia morska. Jej forma jest wyjątkowa. Drugiej takiej nie znajdziecie nad całym naszym wybrzeżem Bałtyku. No, latarnia więc miała dawać światło tym, którzy z morza przypływają, ale nie było tam prądu. XIX wiek. Ta instalacja świetlna była zasilana olejem rzepakowym. Spalano 1500 litrów oleju rzepakowego rocznie. Mało brakowało, abyśmy tego nie oglądali, gdyż wycofujące się wojska niemieckie w roku 1945 zaminowały cały teren, ale szczęśliwie nie zdążono tego wysadzić. A druga sprawa, dla której do Niechorza przyjechaliśmy, jest również w pewnym sensie związana z olejem rzepakowym, słonecznikowym, ale jednak jest to sprawa zupełnie inna. Tak naprawdę pięknych miejsc nad samym morzem jest tu multum, ale akurat tutaj przyjechaliśmy z powodu smażalni. Samo pojęcie smażalnia ryb zrobiło się modne już w latach 70. Sam doskonale pamiętam smażalnie. No i smażalnie są różne, rzecz jasna. Mogą być takie, które nader rzadko wymieniają fryturę i wszystko w jednym oleju smażą, ale mogą też być takie, które są prawdziwą arystokracją w tej kategorii. I właśnie w takowym miejscu jesteśmy. Zresztą tutaj w Niechorzu, zaraz obok siebie, są dwie niezwykle słynne. Obok u Cywila, a tutaj Kergulena, najstarsza smażalnia nad zachodnim wybrzeżem naszego Bałtyku. Otwarta w roku 1976. Samoobsługa, menu wywieszone przed okienkiem, w którym się zamawia potrawy. Ale zobaczcie, to wygląda no jak wyrafinowana kuchnia. I to już potem, kiedy jest zamówione, przynoszą do stołu. No i to są rzeczy absolutnie piękne. Czy dobre? Pachną ładnie. Jeszcze nie próbowałem, ale najpierw w ogóle sam pomysł. To są bałtyckie szprotki. Ryby, którymi jakże często gardzimy, jemy je tylko z puszki. One są doskonałe, gdy je po prostu usmażyć i podać tak, jak na południe Europy podaje się takie rybki. Do tego sosy pikantny, tatarski. Zobaczcie, również muśnięta płytą cytryna. Na razie bez cytryny, fragment rybki rzeczonej. Wspaniała rzecz. Doskonała, ekstraordynaryjna ryba. Teraz danie zupne. Zacznijmy od tego, którego historia jest niezwykle ciekawa. Flaczki z kalmarów. Moi drodzy, skąd się w ogóle to danie wzięło? Lata 70., druga ich połowa. W Polsce mięso jest na kartki. Jest jego deficyt, ale nasze kutry
w dalszym ciągu łowią na dalekich łowiskach. No i pojawiają się kalmary. Ale nie mieliśmy eksperiencji takiej jak południowcy, co zrobić z kalmarami, więc został zaadoptowany przepis na flaczki po prostu majerankowe i powstały flaczki z kalmarów. I powiadam wam, że to jest niezwykle dobre danie, jeśli jest dobre, a to jest dobre. No i teraz wspaniały przykład tego, jak można łączyć stare z nowym. Bałtycki rybny żurek, czyli żytni zakwas, ale do tego wywar rybny. No i kawałki bałtyckich ryb. Bardzo namajerankowane. O! Śmietanka. Świetna rzecz. To jest bardzo słynny miejscowy tatar z łososia. Nazywa się staropolski. W środku są kawałki prawdziwków albo też podgrzybków. Do tego grzanki. To jest pasta na bazie wędzonej makreli. Do tego pajdy chleba, nie z takiego woreczka ze sklepu, tylko porządnego chleba. A sama pasta świetna, jeśli wędzarnia jest w pobliżu. I chcę powiedzieć, że myśmy tu jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Tylko spójrzcie, jak pięknie i majestatycznie wyglądają dania drugie. W karcie była flądra, był turbot, fląderka mała, turbot wielki, ale było też coś pomiędzy tym. Gładzica mianowicie, czyli ryba flądrowato-turbotowata o wielkości idealnej i o doskonałym mięsie. No i ona jest tutaj pod postacią tuszki, smażona, leciutko opanierowana. To jest wspaniałe mięso, to jest doskonała ryba. Jest. Można ją cytryną potraktować, ale sama w sobie jest naprawdę bomba. Kergulena. Zapomniałem już o tej rybie. Ona była kiedyś wszechobecna. To są te same czasy, co flaczki z kalmarów. Kutry daleko polskie wypływają na łowiska i przywożą kerguleny. Nikt tego wtedy nie chciał jeść. Pamiętacie, jedzcie dorsze, gówno gorsze, a co tam dopiero kerguleny. A to jest ryba o wielkim potencjale. No, nie jest ona łowiona u nas, ale jaka jest jej zaleta? Ma tylko kręgosłup, ma zwarte białe mięso, nie ma poza tym ości. Na Węgrzech jedzą ją masowo. Jak się pójdzie tam na baseny termalne, to oni podają tam na tackach kergulenę, tylko oni ją omączają, jak to Węgrzy, w mieszance mąki z papryką i niemiłosiernie długo traktują ją fryturą. A tutaj ona jest tylko leciutko pociągnięta gorącem. Więc już widzę po konsystencji mięsa, że jest soczyste. Świetna, zapomniana ryba. No zresztą dała słusznie nazwę całej smażalni. Mam dodatki, no. Wariacja surówkowa, buraczki, kiszona kapusta, seler z rodzynkami, marchewka, coleslaw Welkolesław-Bolesław. To jest tutaj. Tutaj gzik i pyry w mundurkach. No i to wszystko, moi drodzy, zobaczcie, jak ładnie podane. Tak. To są takie smażalniane talerzyki jednorazowe, ale jest nie gazeta, jest elegancki papier. To właśnie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Fish and chips angielskie, no to też jest rodzaj rzeczy, którą się je w łapie albo na takich właśnie tackach, ale ludzie potrafią się na tym zabijać i to jest coś, co powinno być umocowane jako smażalniany wzorzec z Sewr. Kergulenko moja, pójdźże tu, jak dawno się nie widzieliśmy. Robuś się niezwykle cieszy, że cię znowu spotkał na swej drodze.
Kącik partnerski. Teraz słów parę o partnerach tego odcinka. Partnerem całej naszej niniejszej serii jest Pomorze Zachodnie. Partnerem tego odcinka jest karta i aplikacja Zen. Zen to nie tylko konto wielowalutowe, świetnie sprawdzające się podczas zagranicznych wojaży, to również doskonały środek płatniczy, też w kraju naszym. Każdy użytkownik Zena ma tak zwane zenefity, więc otrzymuje częściowy zwrot gotówki za różne rzeczy przy pomocy tejże karty zakupione. Zwrot gotówki zwany jakże romantycznie cashbackiem. Również za sprzęt elektroniczny zakupiony przy pomocy tejże karty mamy aż o 2 lata przedłużoną gwarancję. Również mamy usługę pod nazwą Zen Care. Jeśli kupujemy przy pomocy tej karty nocleg, jeśli cokolwiek kupujemy, czego sprzedawca może okazać się nierzetelny, a przecież czasem tak się zdarza, to zespół Zen pomaga nam rozwiązać zaistniałe problemy. Każdy, kto założy sobie kartę Zen Pro z hasłem Makłowicz, będzie mógł cieszyć się nią przez 150 dni za darmo. Koniec kącika partnerskiego. Dotarliśmy do Kołobrzegu, no i jesteśmy przy plaży, ale chcę wam pokazać tej plaży niezwykle symboliczny fragment. Otóż w miejscu, gdzie stoi maszt, a na nim powiewa polska flaga, dokonały się w marcu roku 1945 zaślubiny z morzem. Tak jak po I wojnie światowej generał Haller w Pucku rzucał w tonie Bałtyku pierścień, tak tutaj jeszcze w czasie końcówce II wojny światowej kapral Franciszek Niewidziajło powtórzył ów gest. Bitwa o Kołobrzeg, bitwa o Festung Kolberg, to był jeden z triumfów oręża polskiego. Miasto zamienione w twierdzę naprzeciwko Niemców, pierwsza armia Wojska Polskiego. Bitwa trwała od 4 do 18 marca. No i miasto zostało zdobyte. Oczywiście było to w czasach PRL-u niemiłosiernie wykorzystywane propagandowo. W Kołobrzegu był słynny festiwal piosenki żołnierskiej, często kabaretowy. Mieliśmy tego dosyć. Ale nie zmienia to faktu, że w walkach o Kołobrzeg życie oddało wielu synów naszej ojczyzny i to był rzeczywiście triumf naszego oręża. To jest pomnik z lat 60., pomnik upamiętniający owe zaślubiny. A przed nami, moi drodzy, Kołobrzeg. Kołobrzeg warto odwiedzić z wielu powodów. Można być po prostu kuracjuszem złaknionym kąpieli morskich albo też kąpieli solankowych. Pamiętajcie, że miasto to od XIX wieku cieszy się statusem uzdrowiskowym. Ale jest to również niezwykle ważne miejsce dla ludzi interesujących się historią wojskowości. Bitwa o Kołobrzeg, przełamanie wału pomorskiego, Festung Kolberg, o tym powszechnie w Polsce wiemy. Ale owa twierdza miała również wielki udział w historii XIX-wiecznej, kiedy to w czasach napoleońskich wojska francuskie obległy Festung Kolberg i owa twierdza wtedy nie została zdobyta. Dowodził Prusakami młody oficer Gneisenau, który na tyle stał się sławny i legendarny, że jego nazwiskiem ochrzczono pancernik w czasach niemieckich, hitlerowskich. I tenże pancernik zatonął u wyjścia portu z Gdyni. Jest na YouTubie słynny hitlerowski propagandowy film Kolberg, właśnie o tych wydarzeniach z czasów napoleońskich, kolorowy, zrekonstruowany cyfrowo. Jest to oczywiście straszliwy propagandowy gniot, ale przeglądałem ów film, bo w całości się tego nie da obejrzeć i był on o tyle fascynujący, że widać tam zarówno Wrocław, jak i Kołobrzeg, takie, jakich już nie ma.
powojennych zniszczeniach. Tak czy inaczej, historia wojskowości. Mamy w Kołobrzegu absolutnie wspaniałe Muzeum Oręża Polskiego. Jesteśmy w tej chwili w jednej z jego filii. To jest Kołobrzeski Skansen Morski. ORP Fala, zwodowana w Stoczni Gdyńskiej w roku 1965, a swoją służbę zakończyła już w czasach III Rzeczpospolitej w roku 1996. To był okręt prototypowy, który dał początek całej grupie jednostek, które w czasach pokoju były okrętami patrolowymi, a w czasach konfliktu miały być ścigaczami okrętów podwodnych. To nie jest przystosowane do wygody zwiedzających. Wszystko tutaj wygląda tak, jak wyglądało. To coś, co laik nazwałby progiem, nazywa się fachowo zrębnicą włazu. I nie jest to wycięte, żeby łatwiej było tutaj wejść. Naprawdę, to wygląda tak, jak wyglądało. No, tyle lat służby i zobaczcie, bandera najpierw, orzeł bez korony, a potem orzeł z koroną. A to jest okrętu serce, mianowicie sterówka. Tak jest. Ku chwale Rzeczpospolitej tni wody Bałtyku. Mam też osobisty, rodzinny powód, aby odwiedzać Kołobrzeg. Mój dziadek Izydor, urodzony w Stanisławowie, dzisiaj to Iwano-Frankiwsk, nie był jedynakiem. Jeden z jego braci, Walerian, był oficerem Wojska Polskiego II RP i dostał się do sowieckiej niewoli. Jest na liście katyńskiej, został przez Sowietów zamordowany w Charkowie. Drugi był żołnierzem Armii Krajowej, został wcielony do I Armii Wojska Polskiego i zginął właśnie tutaj w walkach o Kołobrzeg. Jarosław Makłowicz urodził się w roku 1910, właśnie tam, w Stanisławowie. Zginął 16 marca, czyli 2 dni przed zakończeniem bitwy o Kołobrzeg. I to jest właśnie cmentarz tych, którzy Kołobrzeg zdobywali.